longer be safe here. Nor will the Maroons be if I stay. My name is Shay Patric Cormac. This is my story. Well then, feel educated! It has been a long time. Adewale! Ale się chłopina zestarzała. Adewale. I have tracked the Templar as far as this coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adewale. Bardzo serdecznie na kanale Game Life z serii Assassin's Creed 4 Black Flag. Tym razem dodatek Freedom Cry, gdzie jakość wątpliwa, komentarz w miarę satysfakcjonujący. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i cieplutko do oglądania. Ostatni bastion Defayeta. I believe it is time. The governor grows complacent, his guards lazy. They have already forgotten the terror they wrought. I will remind them. Once you have removed the fire, you will no longer be safe here. Nor will the Maroons be if I stay. It will bring me sadness to see you go. We will meet again to celebrate Maroon independence. You know well the grounds of the governor's residence. Choose your moment. Do not get caught. Złapać na pewno się nie dam, ale czy uda mi się to zrobić dyskretnie, no to bym trochę polemizował. Zlokalizuj gubernatora na terenie posiadłości. I'm so tired. I don't think I'll make it to the tavern after work. Okej. Dobra, to my tutaj już byliśmy. My wiemy już o co kaman. Where do they hide the ghost ship? Brothers, they did not survive the journey. I will personally find and kill every last one of you until I find my answer. Where is the hideout of the Maroons? Mam pomysł. Nie wiem, czy to pyknie. Dobra. Za pomocą żelaza do wypalania piętna. Chyba mam pomysł. On ucieka? Pojebany jesteś? Kurwa, dam ucieczkę. Na spokojnie. Walczy jak mężczyzna, kurwa. Robimy to po mojemu. Skup się, kurwa, skup się!
Chryste, kurwa, jebańcu pierdolony. Dobra, na spokojnie. Nie, kurwa. No, dawaj. Nie ma miejsca teraz na błędy. Okej. Who will come to your rescue? Your slaves? The overseers who follow your orders? Pathetic. What kind of man does not fight for himself? Why? I have killed many men on principle, but never have I wanted one to suffer as much as you. To understand what it is to gasp and beg for your life, like the innocents you drowned. You mean those slaves? That ship? But they're not even human. Without the discipline and guidance of their masters, they turn to rebellion. Murder. Like you. I only wish that were true. Ale kurwa z niego był kutas. Przecież to nawet nie są ludzie, no przecież go chyba pokurwiło coś go chyba boli. Odcień skóry definiuje człowieka, ja pierdolę. Naprawdę okrutne czasy kurwa z tym niewolnictwem, przecież to jest chore, jak może... Dobra, nieważne no, człowiek po prostu nie myśli o tym, nie? A było jak było. It is done. He suffered badly. I made sure of it. Have you come to say goodbye? For now. But not without giving you this. Oh, After all this time, you lost interest. you're not worried it will fall into Templar's hands? I fear worse things now. No Templar plot can equal your wrath. You tried to make light at a time like this? Only to lighten my sorrow at leaving. You will return to your Brotherhood of Assassins, and whatever duty they assign you. I will return, yes. But I feel a tide changing within me. I'm no longer young. I must devote my energy to those who struggle for freedom. I will use my conviction in my creed to defend them alongside anyone who will help me. I have no one left to sell this to. I will keep it for memory. Czyli co? To by było na tyle. Dodatek nie należy do jakichś kurwa długich. Aczkolwiek treściwy na temat, wiemy co się wydarzyło. Mamy jakiś jakby zalążek tego co działo się z Adewale po wydarzeniach z czwóreczki. Aczkolwiek jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczymy jeszcze Adewale. Gdzie? Oczywiście w Roadżu. A skoro mamy jeszcze trochę czasu odcinkowego, przejdziemy sobie płynnie z Freedom Cry'a do Assassin's Creed Roadż.
Także co tu dużo mówić, witam wszystkich w Assassin's Creed Roach, ostatniej grze, która wyszła na starą generację konsol, czyli PlayStation 3, Xbox 360, a potem było płynne przejście do Unity już na generację PlayStation 4 i chyba Xbox One. Ale oczywiście mamy remastera, który działa także na PlayStation 5 i na Xbox Series X i S, o ile się nie mylę. Także co mogę więcej rzec, jeśli chodzi o sam dźwięk? Myślę, że sobie poradzimy. Szanty włączone, język mówiony angielski. Wchodzimy w temat. Ubisoft przedstawia. Stay my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise Północny Atlantyk, the rok assassin 1752. Styczeń. These are the tenets of the creed, the principles I used to live by. I was a young man then. The 7 Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shay Patric Cormac. This is my story. Piękne wprowadzenie. Lecimy. Takie zimowe klimaty, fantastycznie, aż się Assassin's Creed 3 kojarzy. Admit it, I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. That was just luck. I make my own luck, Liam. You've been saying that for years, but you're precious little to show for it. Or have you been spending it all getting out of trouble? Well, you know, trouble just follows me around. Let's head back. Come on. Captain Deliverandre and his crew must have run into some trouble. Liam O'Brien, poczekaj chwilkę, zanim będziesz mówić dalej. Poczytajmy, kim ty właściwie jesteś. Data urodzenia 1726. Liam O'Brien urodził się w Plymouth, w stanie Massachusetts, jako syn imigrantów z Irlandii. Po latach ciężkiej charówki na farmie i walki z naturą o każdy kęs chleba, rodzina przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie ojciec podjął pracę dla zamożnego kupca przy załadunku statków odpływających do Anglii. Liam w końcu dołączył do niego i to tam po raz pierwszy spotkał małego chłopca o nazwisku Shay Cormac, który odwiedził swojego ojca, marynarza floty handlowej. Chłopcy zaprzyjaźnili się, a Liam opiekował się małym kolegą, który mieszał w kiepskiej dzielnicy i wykazywał talent do wplątywania się w kłopoty. Liam w dalszym ciągu pracował i wstrząśnięty odkrył, że pomimo ogromnych zysków, jakie ciągnął, ich pracodawca w dalszym ciągu nędznie wynagradzał swoich pracowników i źle ich traktował. Napięcia między obydwoma stronami narastały. W 1736 roku Liam skaptował kilku ze swoich młodych kolegów z pracy i przystąpili do okradania pracodawcy. Kiedy został złapany, zmuszony był zabić w samoobronie człowieka. Jego ojciec, aby chronić syna, wziął winę za morderstwo na siebie i został stracony przez władz... O kurwa. Rozbity Liam błąkał się i mając się różnych zajęć i oddalając się od ludzi, których znał, w tym od swojego młodszego przyjaciela Shaya. W dalszym ciągu rabował zamożniejszych obywateli Nowego Jorku, aby wysyłać pieniądze matce. Był zbyt zawstydzony, aby stanąć przed nią osobiście. W roku 1738 spotkał Achillesa, który zaczął powierzać mu drobne zadania do wykonania, np. doręczenie wiadomości do Indianina z Wolastoi coś tam o imieniu Kasego Wasse,
który działał na pograniczu. Wpływ Achillesa na chłopca rósł i Liam szybko zaczął szczerze go podziwiać. Achilles nauczył go, czym jest dobro i zło, a w końcu opowiedział o asasynach i credo. W roku 1743 Liam został pierwszym uczniem Achillesa i okazał się być bardzo pojętny. Liam pomógł Achillesowi zwerbować resztę członków kolonialnego bractwa, kawalera Adewale, kogoś tam i Casego Łasę oraz Hope. W roku 1748 Liam odnalazł swojego przyjaciela z dzieciństwa Shaya Cormaca, którego życie runęło w gruzę. Po tym jak jego ojciec zginął na morzu, Liam pomógł mu dojść do siebie i ta dwójka wkrótce stała się nierozłączna. Jeszcze w tym samym roku Liam przedstawił Shaya Achillesowi i niewiele później Shay Cormac wstąpił do Bractwa Asasynów. Liam miał za zadanie mieć oko na najświeższego rekruta Bractwa, co widzimy właśnie na ekranie. I still don't understand why you can't tell me what we're doing here. Because Chevalier decided not to tell you. I thought we were friends, Liam. We are. This is business. It doesn't concern you, Shay. Musiałem to zebrać. Ponieważ tutaj też całkiem, może nie jakaś spora mapa będzie, ale będzie dość taka, jak trzeba, że tak powiem, o. Am I going too fast for you? I'm just keeping an eye on you, in case you fall down and hurt yourself. I oczywiście jest to tytuł, który należy do krótszych, jeśli chodzi o długość samej jakby fabuły, ponieważ mamy tutaj chyba 7 sekwencji, coś mi się tak wydaje. Aczkolwiek świat jest na tyle otwarty, że będziemy go przeszukiwać. Także o to bym się nie martwił. O! This is more like it. Północny Atlantyk. 343. Okej. Będziemy mieli to na uwadze w późniejszej części gry. Miecz wikinga. Czekaj, co? Zdobyłem miecz wikinga? Pokaż mi ekwipunek. Ulepszenia Shaya. Zestaw mieczy i sztyletów. Francuski kordelas. A przecież ja znalazłem... Miecz Arno? Co on tu kurwa robi? Arno to tak w gwoli ścisłości to jest bohater Assassin's Creed Unity. Ulubiona broń asasyna z czasów rewolucji francuskiej. Arno Doriana, udostępniona poprzez Animusa. Zajebiście, ale nie będę korzystać. Katana i wakizashi. Katana to długi miecz dwuręczny używany przez japońskich samurajów. Biorę go. Mogę go jakoś wyposażyć? Bo ja tutaj wiem, że korzystam chyba z tego, nie? Chyba nie mogę tego tak po prostu zmienić. No nic. Ogarniemy to w późniejszym czasie. Pierwszy artefakt? Czy ja właśnie przypadkowo... Tak, przypadkowo. Dobra, chodźmy. We best not keep Chevalier waiting. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph. Couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Them's pretty words, Chevalier.
but I don't feel too free at the moment. Well then, feel educated! You simpleton! You rot-brained cabbage farmer! O Boże. How dare you show me such disrespect? How dare you show me such disrespect? Gentlemen, stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attack my vessel and force my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I'll free those smugglers. You, treat your wounded. Take these. You'll need them. Dobrze, otrzymaliśmy miecze, a to... Znaczy mieczyki, mieczyk i sztylet. A to by oznaczało, Tread with care, Shay. że mógłbym spróbować założyć to, co znalazłem, nie? Tak mi się coś wydaje. Ulepszenia szyja, zestawy mieczy. A widzę, że chyba jednak to tak kurwa nie działa. No trudno. No trudno! The Navy be ready for us. Remember your training. Ready to teach them a lesson? They don't stand a chance. Where are your mates now, you bilge rat? Talk before I bash out your brains! We will find them and let them bury what's left of you. There he goes again. Muszę się przyzwyczaić, że ostrza mam teraz od lewej strony, a nie na górze. Okej, teraz dwóch zlikwidujemy za jednym zamachem. Many thanks. I thought I'd be hanged. Kolejna mapa do artefaktu. Także w północnym Atlantyku. Morrigan! To będzie chyba nasz statek. Jesteście wolni. I was saving those fellas for you. Very thoughtful. Maybe you were not completely useless, Shay. Speaking of useless, those blockheads won't be needing this vessel anymore. This pile of mail? You want her, Shay? She is yours. Now bring me back to my ship. You heard, Chevalier? This vessel is yours, Shay. Go on. Take the wheel. Some of the men you A co to? rescued agreed to Czekaj, join chwila, us. chwila, cichutko na moment. To są chyba szanty. Okej, dobra. Mamy to już mniej więcej obadane, aczkolwiek ten cały Louis Joseph Gautier, Cavalier de la Vérendrye, 1717 urodzenie. Kawaler, no dobra, już nie będę tego jeszcze raz czytał, urodził się w rodzinie odkrywców na wyspie Ile-aux w Watches w Nowej Francji. W roku 1735 wyruszył z ojcem na swoją pierwszą ekspedycję do Fort St. Charles nad Jeziorem Leśnym. Rok później odbudował Fort Maurepas i otrzymał od ojca tytuł kawalera rycerza.
Sorry, ojciec pominął przy tej okazji starszego brata Louisa Josepha. Następne 4 lata młody szlachcic spędził na badaniu Dakoty Północnej i Manitoby. W roku 1744 nasz jegomość został dowódcą posterunku granicznego na żołdzie Francji. Mniej więcej w tym czasie spotkał Achillesa oraz Liama O'Briena i wspomógł ich w wykonaniu jednej z asasyńskich misji. W 1746 roku Achilles zaprosił de la Vérendrye do wstąpienia do Bractwa, na co tamten skwapliwie przystał. No i nasz rzeczony jegomość stracił ojca w roku 1749, a plany dalszych badań zachodniego pogranicza pokrzyżowała polityka. W tym samym roku spotkał Shaya Cormaca i znienawidził go od pierwszego wejrzenia. Widać. W roku 1752 nasz jegomość powrócił do handlu futrami, ale interes nie szedł mu zbyt dobrze. I'm not so certain about their captain, but next to me you are the most experienced sailor in the Brotherhood, Shay. Besides, we could use another vessel, even this pitiful one. She's mine, ain't she? My own ship. Your own pile of garbage, yes? Ah, with a lick of paint and a few new cannons, she'll look as fine as anything on the seven seas. Shall we begin, Captain? Indeed, mate. Nie uczcie mnie, kurwa, robić tego, co ja już wiem. Także spokojnie. She's a mess, but she's still afloat. And her name's the Morgan. Morgan? That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's perfect for you, Shay. Morgan was an old goddess, queen of war and darkness. She harvested the souls of fallen warriors. Perfect indeed. A ship! She's a falchion! They will sink her! Let's put the Morrigan to the test, Captain Shay. Ready for battle, men! Sokół poczeka, ja muszę to zebrać. Okej. Twój statek nie zatonie, spokojnie. It seems this vessel is battle ready after all. I will return to what is left of your gift. It's a long way home. We have repairs to do. Sing hearty. Sokół. Piękny statek. Dobra. Chevalier is pleased with us. To jest ta piękna szanta. What course would you have me set, Shay? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? Wise words, Captain. Wise words. What the hell did you do? It's some kind of dormant virus? Shit. Hang on, I'm getting you out of there. Sorry for the rough exit. Earpiece working, check. You were just an animus. Animus, yes? You were using it to access a genetic memory file in Helix labeled Shay Cormac? You work for Abstergo Entertainment, remember? Any of this ringing a bell? Your session triggered something bad, and it's affecting the whole building. We need to find your boss. You haven't forgotten your boss, have you? Melanie LeMay, zipper, chipper, overachiever? Here, take your communicator, check it if you got lost. Now let's get out of here. Follow me. Double time. This chaos is absolutely your fault, in case you're wondering. Come on, everyone. Just like we practiced in our safety drills. Everything is gonna be okay, guys. Melanie, jak dawno ja cię nie widziałem, czyli parę odcinków temu. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus.
Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No. Isolate them. I want to study these memories. But With respect, Miss LeMay, this is not a request. You heard the man. fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, you know, upgrade our security. Mr. Ottoberg and Miss Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for No the ja press. jestem tempak, co? Do whatever they tell you to do, okay? Go team! Tak! Go team! Jezu, Technically, kurwa, z you're tą not Violet na responsible pewno for this, daleko but zajdę. You're the one who let the virus out, so I think it's only fair you help me clean it up. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. Melanie? The elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? Damn, yes. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess it'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. Ja coś znalazłem, jakiś tablecik, tablet dokument 1. Do Roberta od Melanie. Cześć Robercie. Masz świetne rekomendacje i nie mogę się ciebie doczekać w naszym studio. Przydzielam cię do mojego specjalnego projektu. Twój obiekt to Arno Dorian. Jego opowieść toczy się podczas rewolucji francuskiej. Chcę, żebyś zbadał wszystkie aspekty jego życia. Celem jest stworzenie nowego hitu, który pokażemy szefostwu Abstergo w przyszłym roku. W związku z tym cały projekt jest super tajny. Twoim bezpośrednim przełożonym będzie Aiden Stickler. Wysyłam mu kopię maila. Możesz rozmawiać o projekcie wyłącznie z Aidenem lub ze mną. Pewnie będziesz robić waniusie nadgodziny, więc dodałam do twoich obowiązków cotygodniowe spotkanie z psychiatrą. Doktor Bibek wysyła mi kopię maila. Pani doktor zadba o to, abyś nie cierpiał z powodu efektu krwawienia. Witaj w Abstergo Entertainment. Nie zawiedź mnie. Melanie Limey. Okej. Co Violet? Mam gdzieś podążać, co? Okej, tu nie wejdę. Kolejny tablet. Do Jean-François Brunet. Nie wiem, jak mam to grzecznie ująć, więc proszę nie traktuj tego osobiście ani w charakterze ogólnych uwag dotyczących ciebie lub twojej pracy. Jesteś gwiazdą, ale uważam, że przygotowanie wirtualnego produktu w całości poświęconego Laureano Torresowi jest najnudniejszym pomysłem, jaki kiedykolwiek trafił na moje biurko. Przykro mi. Laureano Torres, pamiętamy ziomeczka z 4. Flashing wireless signal? Great. That means you can still access systems. Go ahead and patch me into their feed. Już się robi. I'll connect your Animus workstation back to Helix. In theory, if you align the beams to segments of the core, it should solve the problem. But here's where it gets tricky. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. One beam and one beam only per core segment, okay? Once everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. Rozumiem. Ogarniam temat. Good job. This core wasn't too complex. But rebooting the advanced hardware in the rest of the building will require more work. The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became corrupted with greed, and that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning leader, a man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his conspirators in order to keep the apple for himself, so that he could use it to enforce world peace. While it must be stated unequivocally that Al-Mualim was not a Templar,
it is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal, that of peace. Our only difference was how we chose to achieve it. Had Al-Mualim not been killed by Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. Mnie wkurwia z perspektywy Templariuszy patrzenie na to. Chciałbym już się poczuć jako taki, wiecie, prawowity asasyn działający na rzecz Bractwa, bo od trójki zaczęło się takie kombinowanie, kurwa, z tym, kto ma rację, że człowiek się gubi tak naprawdę, po czyjej stronie, szczerze mówiąc, stanąć. Dobrze, dobrze. Powolutku. Restore your co-workers' workstations if you feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital goodies if you feel like being sneaky. Myślę, że mam ochotę na trochę. Hey, one of your co-workers dropped his communicator by the elevator. If you see any tech lying around like that, grab him. There might be a clue as to who did this. Now that you have unlocked Shay Cormac's memories, we stand on the brink of a grand discovery. Już? I know Pogada... you have questions about your new assignment, or about me. For now, all I will say is that Shay's story contains the answers. Shay will lead you to a greater understanding. O! Nie wiem jakim cudem, ale wyszło. Following the Great Purge of 2000, William Miles became the de facto leader of the Assassins. A cunning and ruthless strategist, he trained several agents who infiltrated Abstergo, including Clay Kasmeric and Lucy Stillman. In late 2012, I captured William Miles in Cairo and delivered him to Warren Vidic in Rome. Miles' son, Desmond, attacked Abstergo, killed Vidic and Master Templar Daniel Cross. He fled to a First Civilization temple in New York. On December 21st, Desmond Miles was killed inside the precursor structure. The grieving William Miles went underground and left the Brotherhood in the hands of Gavin Banks. Banks led a small team across the globe, attempting to rebuild assassin cells. We have confirmed sightings in Kyoto, Moscow, and Paris. Miles resurfaced in late 2013, and we have confirmed his involvement in the infiltration of Abstergo Entertainment Montreal by the assassins Sean Hastings and Rebecca Crane. Both Miles and Banks remain at large. Agent DaCosta has tasked the Akashic satellite Plexus to sweep the planet for traces of assassin activities. We have yet to locate them. Kurwa, powiem wam, że przejebane, że oni to wszystko kurwa wiedzą, nie? Ukrywanie się przed Templariuszami we współczesności to naprawdę jest... kurwa dramat. To jest po prostu dramat. No ale cóż. Miejmy nadzieję, że kiedyś to wszystko się skończy. Ale do tego daleko. Assassin's Creed ma w sobie tyle potencjału, że... no, zresztą sami widzicie, kurwa, w internecie, że to raczej prędko się nie skończy. Ubisoft rozwija markę jak... o ja pierdolę. To będzie ciężkie. To się dostaje tak. Tylko brakuje mi do tych dwóch. O! Elegancko. Mamy jądro. Ale jądro. Ale jądro. The numbskull is in another Animus session, and I have required caffeine. All is right with the world. Good.
This isn't really your kind of mission, is it, boss? Every mission is important in its own way. Still, I bet you'd rather be out with the rest of the team, hunting Sean Hastings or something. Wouldn't you? Hell yeah. I want a front row seat for that show. Any word from Sorkin? He's scheduled to update me in 43 minutes. Good. Can I ask you something? Of course. What's it like, using an animus? I went through the Animai training program. It felt like the drills we used to do in the UT Jaeger. You never use a normal animus like this one? To relive your own genetic history? Only once. Really? Who were you? I was a young man. On the Viking raid on Lindsey Farm. 793, northeastern coast of England. Sorry, history nerd. So, how was it? It was summer. Good sailing weather. The monastery was a center for religious studies, and we crashed into the city like a tidal wave. And? We pillaged and burned. They thought we were demons. The details of the memory were so vivid. I lost myself in the bloodlust. I defeated a Saxon, a great warrior, but did not want to kill him. I invited him to join our clan. Ah, Norse adoption rituals. The chance to sail the world with the Vikings. Yes. A chance to see the world as it really is. What happened then? He wept. Then he cried out that God had abandoned his people and that nothing remained but chaos. I felt such pity for him. I killed him without a second thought. After we're done here, are we gonna have to kill the numbskull? We will see. Nie no, Chryste, nie zabijajcie mnie, kurwa, proszę. Bo ja naprawdę nie jestem, wiecie, wulgarną osobą, ja tylko śledzę losy Shaya Cormaca. Jakby ja nie chcę tworzyć niepotrzebnie złej atmosfery, nie? Miejmy nadzieję, że znowu nie będzie hakowanie w stylu jądro. Tak, hakowanie w stylu jądro, to już jest chyba konik. Zróbmy tak. O! Mamy to. Haytham Kenway remains a controversial figure for me. I have great respect for him. After all, he was the Grand Master of the Colonial Rite, charged with finding a precursor site. Haytham was cunning and ruthless, but he had a streak of emotional weakness that ultimately triggered his downfall. He lost his father when he was a child, and the British Grand Master Reginald Birch raised him to become a Templar Knight. Haytham eventually learned that his father, Edward, had been an assassin. That he chose to stay a Templar, rather than follow in his father's footsteps, indicates to me that he believed he was already on the right path. When Haytham discovered that Birch was the one who murdered his father, he and his sister killed him in revenge. I believe this was the beginning of his downfall. Templars kill for efficiency, not petty emotions. When he discovered that his son Connor was an assassin working against him in the colonies, the same emotional weakness stayed his blade. A pity Connor did not show him the same mercy. Ogólnie sam ród Canwayów, jak słyszysz już nazwisko Canway, no to u mnie Assassin's Creed wywołało coś takiego, że po prostu Canway, no to jest taka rodzina naprawdę mega mądrych, dobrych, odważnych, kurwa, szanujących się ludzi. Edward, Haytham, jego jeszcze Connor, oczywiście inaczej, Radon Hagedun, bo miał inne imię, ale Connor. Edward, Haytham i Connor to naprawdę szapoba, kurwa. Ubisoft, dziękuję ci za tych bohaterów. Ale widzę, że tutaj jeszcze mamy jakiś komp, ale nie wiem, czy się do niego dostanę. Dobra, okej, mamy to. Bardzo dużo ciekawych informacji, to aż się chce.
Załamanie, co? Czekaj, co zrobimy tak. O! Hey, boss. Calling from Germany? Yes, I am in Essen, searching for an artifact called the Ankh of Isis. Can you tell me anything about it? Give me a minute to fire up my machines here. Okay. Not much. There's an obscure file from the data dump scanner that mentions it. It was allegedly 14th century Germany, where an assassin named Lucas Zergberg fought a Templar offshoot called the Brothers of the Cross. How original. That's the file that led me to this bland shit pile. Is there anything else? Anything outside of Abstergo official records? Nobody's ever seen the thing. There's all kinds of stories about its history. From Roman Gallia, Egypt during the Middle Ages, and even a cell of modern-day assassins. Oh. And it apparently raises the dead. Is there any evidence to support this? None at all. You know what I think? I think this is bullshit the assassins are spreading around so that people like us waste our valuable time sniffing after it. Smells like a trap. Agreed. Keep an eye out for new information about the Ankh. While it may not lead to an artifact, we may be able to follow the data back to some assassins. You got it, boss. Where are you off to next? Cuba. I'm going to excavate the observatory. Normalnie garść tylu informacji, to aż czuję, mój mózg jest trochę przepełniony, kurwa. Trzeba ruszyć do wątku głównego i trochę zwolnić tempo. Także wracamy do Shaya. Posiadłość Davenporta może z 1752 roku. Achilles! Kurwa! It has been a long time. Adewale! Ale się chłopina zestarzała. Adewale, how go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Your countenance tells me we should discuss this. Come. Who's our visitor? That's Adewale, who's a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the West Indies. That man's a living incarnation of the Creed. See? You join me for some practice? Soon. I've got other business first. Pływał z samym Edwardem Shay, także... Tell me what happened, old friend. It was terrible, Achilles. The ground shook, and the ocean waves crashed over Port-au-Prince. How many were lost? Thousands. No family was left untouched. I hate to bring up practical matters at a time like this. But did Macandal's man complete his task before the earthquake hit? I cannot know. Vonredi has not been found. He was a strong Maroon, one of Macandal's best students. Such a shame. So we cannot know if he found the site. Indeed. But if there was a temple under the waves, I doubt it is still standing. And the artifacts that showed the way? Stolen. The Templars broke in during the chaos. They seized the manuscript and precursor box. I gave chase on the sea, but lost their trail when they reached New York. We must consider what to do next. Jezu, jak dobrze widzieć znowu Achillesa. Kurwa. Kiedy ja ostatnio nagrywałem odcinek z Assassin's Creed 3 Remastered? No właśnie do niego idę. No i Roach zaprezentuje nam upadek właśnie. Jak to wszystko upadło i dlaczego Achilles w ogóle utykał, gdy Connor go spotkał, to wszystko zostanie tu ładnie przedstawione i... W ogóle Roach to jest taka, kurwa, moim zdaniem niedoceniona strasznie część serii, bo wychodziła razem z Unity. Unity na tą nowszą generację, a Roach kończącą tą poprzednią. I została niedoceniona przez to. You are late. Oh, what did I miss? Only the first hour of training. We're always training, Kisagawase. And will continue to do so. Do not waste your words. Shay abhors improvement as much as cats abhor leashes. Hey.
A pity. The boy has so much potential. But so little discipline. All right. All right. What would you have me do? Well played. Kurwa, akcent Shaya jest zajebisty. Świetny voice acting. Ucz się z Hope, ucz się z Liamem, ucz się z Casego Łasy. Okej, no to zacznijmy może od Liama. So, what's the challenge today? Shooting straight and true. Here, you can use these. These are yours. Well, I want you to have half a chance of succeeding. Go on. Okej. Postrzelajmy. Shoot these targets. You can take your time, but not too much. We've more work after this. Reload. Tu chyba będę mógł posiadać tylko dwie, coś mi się wydaje. Anyone can hit targets standing still. Let's see how you do on the run. Dwie kabury na pistolety. Come on, hurry up. Biegnę, biegnę. Przeładuj. I ostatni. Time's running out. Well done, Shay. Keep it up. Widzisz, chłopie, jak Doing jestem all dobry? right, Shay. But don't let the others vex you. They mean well, though they'll never show it. Liam jest chyba najbardziej po stronie Shaya. Co do reszty, to traktują go, a zwłaszcza Hope. Ona go traktuje po prostu... About time you showed up. Far be it from me to keep a lady waiting. I'm no lady here. Don't you forget it. I'm your teacher. And you're better. Well, some of that is true at least. What are we be doing? Exploring a myriad ways to end a life. You two! Make yourselves useful and watch Shay. Okej, ale co ja mam robić? Zabić z Can you góry. kill without being noticed? Top form, Shay. He's right there! Zabić z zarośli. A wy nie możecie mnie wykryć, Take zgadza the się? high ground, Shay. Dispatching from the air is most effective. You certainly know how to handle yourself. Zabij podczas sprintu. Nicely done. I am surprised. Zabij ze stogu siana, co mi kurwa trochę nie wyszło. You certainly know how to handle yourself. You did better than I expected. Have your skills actually grown, Shay? Do not get a swelled head over it. Nie zamierzam. Pokornie podchodzę do sprawy, więc się pierdol, Hope. Shay, follow me. It's time you learn to survive in the frontier. I think I've been managing well enough so far. Perhaps. But there is more I can teach you. No to dawaj, Casego Łasy. On ma ciekawe naprawdę imię, Casego Łasy. Co to za imię? Znaczy, pewnie w Indii... No kurwa, wśród Indian wydaje się normalne, tak jak u nas Marek, Łukasz, Czarek i tak dalej, ale... Casego Łasy? Już nie mówiąc o imieniu Conora. Radon Hagedun. Radon Hagedun. Radon Hagedun. Kim jest Casego Łasy, proszę państwa? Proszę mi powiedzieć. 1730 rok urodzenia. Casego Łasy urodził się na terytorium... Nawet nie będę starał się tego przeczytać, leżącym na ziemiach obecnego Nowego Brunswicku. Do wieku nastoletniego mieszkał w otoczonej polami uprawnymi i ogrodzonej wałem wiosce, gdzie ćwiczył się w myślistwie, łowieniu ryb i umiejętności przetrwania w naturze. Kiedy antagonizmy pomiędzy narodami
Narastały Kesegołase dołączył do współplemieńców ze swojej wioski służących jako najemnicy w armii francuskiej. W roku 1746 spotkał Achillesa i Liama, którzy współpracowali z armią francuską w imieniu asasynów. Jego umiejętności i determinacja zrobiły na nich tak duże wrażenie, że zaprosili go do wstąpienia do Bractwa. W roku 1749 spotkał Shaya Cormaca i został jednym z jego nauczycieli, co właśnie teraz widzimy. It is time for the hunt. Use all your senses together to find prey. Widzę jelenia. Killing should not be meaningless. We must use what nature gives us. Good. Now to use what you have taken from nature. No dobrze, ostro na pistolety. I co my tutaj mamy? No to tak, będzie nam potrzebna skóra zająca, jedna. I widzę, że jest to bardziej skomplikowane niż to było w Black Flag, bo tu potrzebujemy skór kilku stworzeń. Zając polarny, ryś kanadyjski, wilk szary, orka. No powiem wam, że będę miał tutaj kurwa roboty. No. O ja papier. Kurwa, ile ja będę... O Jezus! Ja pierdolę! Aż tyle? Panowie, pojebało was? O, odzienie badacza Arktyki. Nie no, porąbało ich. With these, you can keep your pistols close. Achilles has one more thing to show you. Coś czuję, że przyszłe odcinki to będzie jeden wielki exploring. Shay, I hear you've become quite the marksman. Generous gift. Thank you, mentor. My ship awaits, Achilles. The people of Haiti will make good use of your supplies. I trust you will retrieve what has been lost. Lost? The Templars stole two precious artifacts. A manuscript of ancient wisdom and a box that allows one to understand its language. I have tracked the Templar as far as this coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adewale. Whoever controls the artifacts can access precursor sites of power. We must recover them, or none are safe. No nie da się do tego... To kurwa, chciałem to skomentować, ale uciekła mi myśl po prostu. I też przykrą sprawą jest to, że Adewale w tej części, ale oczywiście nie chcę spoilerować, jeśli ktoś nic nie wie, no nie skończy najlepiej. W ogóle kurwa, mamy do czynienia z postacią, która się mocno przyczyni do tego, co widzieliśmy na początku Assassin's Creed 3, gdy Connor tutaj przybył do Achillesa po szkolenie. No cóż, tutaj sobie zakończymy odcinek, no i zapraszam oczywiście wszystkich do następnego odcinka, który już znajduje się na kanale, także klikajcie, bo jesteśmy w trakcie oczywiście maratonu, no i co? Z Farcikiem Ziomeczki JOŁ, zostaw subika, jak chcesz, to